Cześć. Dzisiaj powiemy sobie, jak to jest z tą normą pH. Porannego moczu oczywiście. I to jest dopiero, słuchajcie Państwo, wesoły temat, a w zasadzie może tragiczny temat. Otóż normy medyczne obejmują zwykle zakres pH od około 4,5-4,8 do około 0,82. I jest to, proszę Państwa, absolutne nieporozumienie, bowiem taki ten przedział został przyjęty jako tak zwana mediana, czyli średnia wyników z rozkładu normalnego Gaussa, tysięcy wyników z laboratoriów analitycznych. Nie jest więc to w żadnym wypadku norma fizjologiczna, to jest tylko norma statystyczna. I tym bardziej więc taka norma świadczy o bardzo złej kondycji zdrowotnej Polaków. Następna bardzo ważna sprawa. Skala pH jest logarytmiczna, a nie liniowa. I gdy w skali liniowej mamy na przykład liczby 1, 2, 3, 4 i tak dalej, to w skali logarytmicznej mamy odpowiednio 1, 10, 100, 1000 i tak dalej. Oznacza to, że każdy przedział pH jest 10 razy większy lub mniejszy od następnego lub poprzedzającego go. I dlatego przykładowo roztwór o wartości pH na przykład 5 jest 10 razy bardziej kwaśny od roztworu o wartości pH 6, 100 razy bardziej kwaśny od roztworu o pH 7, 1000 razy bardziej kwaśny od roztworu o pH 8. I ten poziom, proszę Państwa, pH jest także ściśle związany z ilością tlenu dostarczanego do komórek. I poziom tego tlenu maleje 10-krotnie przy spadku pH na przykład z 6 do 5, 100-krotnie przy spadku pH z 7 do 5, 1000-krotnie przy spadku pH z 8 do 5. Pisze o tym dr Mark Sirkius w książce Soda lecznicze właściwości. Sądzę, że jest już jasne, dlaczego tak bardzo groźne jest zakwaszenie organizmu, powodujące m.in. chroniczny skurcz krwionośnych naczyń włosowatych, tego naszego drugiego serca. Są one niezwykle ważne, bowiem spełniają bardzo istotne funkcje. Po pierwsze, posiadają potężną powierzchnię, wynoszącą ponad 1500 m2. Długość to jest około 150 000 kilometrów, czyli 3,5 równika chociażby. I na tej potężnej powierzchni około 1500 m2 odbywa się ciągła wymiana płynów i gazów oraz odnowa środowiska wewnętrznego i utrzymanie homeostazy, równowagi życiowej w bardzo wąskim przedziale wahań. To jest jedna z najważniejszych funkcji układu krążenia. Bez prawidłowego pH system ten nie będzie prawidłowo funkcjonował. Dlatego specjaliści zajmujący się zagadnieniem przyjmują następujące zakresy pH moczu. pH poniżej 6 poniżej 6 jest poziomem niebezpiecznym. To jak to jest w takim razie z normą? Jeżeli idziesz do laboratorium, okazuje się, że pH Twojego porannego moczu jest 5 i przez wiele dni, przez miesiące jest również 5, a w laboratorium czy w przychodni mówią Ci, że jest wszystko w normie, wszystko jest w porządku. Co tu jest nie tak? Dalej. pH w zakresie 6,5 do 8,0 jest bezpieczne i dopiero pH powyżej 8,5 jest niebezpieczne. I mnie ciągle zaskakuje lekceważenie tego bardzo groźnego problemu przez wielu ludzi medycyny akademickiej. Proszę, rozważmy to. Kiedy na przykład temperatura ludzkiego ciała przekracza tylko o 2 stopnie Celsjusza, tę naturalną, czyli około 36,79 stopnia, to jest to już problem zdrowotny wymagający interwencji. Natomiast kiedy pH porannego moczu jest chronicznie bardzo niskie, problem nie istnieje. To dla przykładu, weźmy w jedną rękę metalowy pręt o temperaturze 20 stopni Celsjusza, a w drugą o temperaturze 10 razy większej, czyli 200 stopni Celsjusza. Podobnie jak w przypadku na przykład pH 7 i 6, gdzie różnica stężeń kwasów jest 10 razy większa. To jak? Nie ma problemu?
Pozostawiam ten dyskurs, kochani, do oceny w waszej logice. Wspomnę jeszcze, że zakwaszenie organizmu powoduje niebezpieczny niedobór bardzo ważnych pierwiastków zasadowych, przede wszystkim wapnia, magnezu, sodu, potasu. Zakłóca to działanie tzw. kanałów i pomp jonowych, sodowo-potasowej, wapniowej, jodowej, protonowej itd. w komórkach. Mówiliśmy już o tym wcześniej, że odpowiadają one za harmonijny, stały dopływ różnorodnych substancji odżywczych do komórek ze środowiska zewnętrznego. To jak? Trzymamy się nadal tej starej, ciągle obowiązującej, fałszywej normy, czy coś zmieniamy? Aż chce się powiedzieć, jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, to musisz zmienić coś w swoim życiu. Trzymajcie się doskonale. Do następnego zobaczenia.